over there in France in a big advance. Little Johnny stood on hand. 28 kwietnia 1915 roku. Podczas gdy niemieckie jednostki szykują się do ofensywy na południu w okolicy Tarnowa, na północy rusza ofensywa, mająca odciągnąć uwagę Rosjan. Natarcie na Litwę i Kurlandię jest osłaniane przez cesarską marynarkę wojenną, co jest prawdziwym ciosem wizerunkowym dla cara Mikołaja II. W oczach opinii publicznej to kaiser panuje na Bałtyku. W związku z tym przygotowana zostaje operacja mająca na celu ostrze Kłajpedy. Na kontradmirała operacji wyznaczono Michaiła Bachiriewa, szefa sztabu I Brygady Krążowników. Przygotowano następujące okręty. 3 potężne krążowniki pancerne Rurik, admirał Makarow, będący okrętem flagowym, i Bajan. 2 lekkie krążowniki, Oleg i Bogatyr. 2 okręty liniowe, Cesarewicz i Sława. Duży niszczyciel Nowik. 16 kontrtorpedowców podzielonych na 2 dywizjony. 2 łodzie podwodne, wspierane przez brytyjską jednostkę podwodną E-9. 1 lipca 1915 rok. Niemiecki zespół stawiał miny przy Gotlandii. Krążownik minowy Albatros osłaniany był przez krążownik pancerny Run, lekkie krążowniki Augsburg i Lübeck oraz 7 niszczycieli. Gęsta mgła utrudniała widoczność. Flota niemiecka poruszała się z portu w Kłajpedzie w kierunku Gotlandii, podczas gdy rosyjska z wyspy Uto w kierunku Kłajpedy. Obie floty minęły się w nocy i nie zauważyły wzajemnie. Do 2 lipca o 1 w nocy Rosjanie przechwycili meldunek niemieckiego dowódcy operacji minowania, komandora Johannesa von Karpfa, w którym zdradził pozycję floty, kurs, prędkość i miejsce spotkania z drugą, mniejszą flotą cesarską. O 4 w nocy meldunek został odszyfrowany i przetłumaczony. Rosjanie mieli jeszcze 2 godziny na przechwycenie znacznie mniejszej eskadry wroga. Bechiriew wydał rozkaz zaniechania ostrzału portu i flota obrała kurs na miejsce spotkania niemieckich okrętów. Komandor podporucznik Karl Büchler przejął dowodzenie Albatrosem o 4 nad ranem. O 6:15 zauważył z mostka cienie na morzu. Kiedy tylko otworzyły ogień, podniósł alarm. Admirał Makarow, Bajan, Oleg i Bogatyr ostrzeliwały go z dział 203 i 152 mm z dystansu, który przekraczał zasięg dział Albatrosa. Dowództwo nad Albatrosem przejął komandor porucznik Fritz West. Rozkazał ucieczkę w kierunku Gotlandii, jednocześnie wzywając na pomoc rozproszone jednostki niemieckie. Rosjanie rzucili się w pogoń za Albatrosem. Ostrzał Rosjanom utrudniły liczne wybuchy na burtach Albatrosa, gdyż był celem chaotycznego ostrzału kilku jednostek. Kiedy carska flota zaczęła skracać dystans, Niemcy odpowiedzieli ogniem z dział 88 mm. Te nieznacznie uszkodziły burty admirała Makarowa. Rosyjski ogień był za to przytłaczający. W Albatrosie doszło do kilku pożarów, w tym zbiornika oleju. Zginął oficer ogniowy. Lekarz okrętowy został ranny. Podczas ostrzału pojawiła się wiadomość, że dowódca okrętu zginął. Jego zastępca, komandor podporucznik Büchler, udał się na mostek, aby przejąć dowództwo, ale okazało się, że komandor porucznik Fritz West nie został ranny i dalej był w stanie dowodzić. W wyniku fali uderzeniowej od bliskiej eksplozji stracił jedynie na chwilę przytomność. O 7:45 Albatros wpłynął na szwedzkie wody terytorialne, jego dowódca wydał rozkaz przerwania ognia. Sytuacja okrętu była poważna. Na rufie miał otwór o rozmiarach około 2,5 na 1,5 metra, przez który wdzierała się do kadłuba woda w takim tempie, że przypuszczano, że będzie on mógł utrzymać się na wodzie jedynie przez 10 minut. Niemcy spodziewali się, że bitwa się skończyła, jednak Rosjanie dalej ich ostrzeliwali. O 8:29 Albatros osiadł na plaży, kilkaset metrów od wioski rybackiej Herix. Otrzymał w sumie 6 trafień pociskami kalibru 203 mm i 20 trafień pociskami kalibru 152 mm. Zginęło 29 członków załogi okrętu, a 55 zostało rannych. Około 9:00 rosyjska eskadra obrała kurs na Zatokę Fińską. Wówczas napotkała krążowniki Run, Lübeck i 4 niemieckie niszczyciele. Nawiązano kontakt ogniowy, jednak żadna jednostka nie została wtedy uszkodzona. Komunikaty o bitwie z Rosjanami dotarły do Gdańska, skąd wyruszyły 2 krążowniki pod dowództwem admirała Hopmana, eskortowane przez 2 niszczyciele. Kiedy jego jednostki miały hel w gęstej mgle,
godzinie 14 krążownik Prince Adalbert został zaatakowany przez brytyjską łódź podwodną E-9, która patrolowała region. Został ciężko uszkodzony i eskadra Hoffmana musiała zawrócić do portu. Pomimo zwycięstwa taktycznego, Rosjanie ponieśli porażkę strategiczną. Zniszczono tylko jeden okręt, Albatrossa, na co wróg odpowiedział przeniesieniem eskadry okrętów z Morza Północnego na Bałtyk i rozpoczęciem ataków na cieśniny ryskie. Flocie cara nie udało się zaatakować portu w Kłajpedzie, przez co flota Kaisera mogła nadal sprawnie operować na Bałtyku. Bitwa ta pokazała słabości floty rosyjskiej, tak jak brak koordynacji ognia, co z czasem doprowadziło do rosyjskiej klęski na Bałtyku.